zabójstwo Dietera Przewdzinga. Był mocno zaangażowanym w lokalną społeczność, charyzmatycznym burmistrzem Zdzieszowic na Opolszczyźnie. Kierował gminą przez blisko 40 lat. Do lutego 2014 roku, kiedy został okrutnie zamordowany. A ja dokładnie pamiętam tę datę. Byłem wtedy młodym, starzym policjantem. Następnego dnia miałem urodziny i miałem mieć urlop. Nic więcej powiedzieć nie mogę. Ale miejsce zabójstwa robiło wrażenie. Ogromna, zlokalizowana poza wsią posiadłość pod lasem z kilkoma zabudowaniami, hodowlą 2-metrowych jesiotrów oraz stawem z wyspą. Nic dziwnego, że zamordowany nazywał je ranczem. Przykładny mąż, ojciec, dziadek za 6 dni miał skończyć 70. Zdzieszowice to liczące niewiele ponad 10 tysięcy mieszkańców miasto, siedziba mocno uprzemysłowionej gminy. Leży jakieś 80 km na zachód od Katowic. Na jej terenie działają zakłady metalowe, drzewne, foliowe, a nawet ogrodnicze. Łącznie to ponad 1100 mniejszych, średnich firm, w tym tej największej w Europie koksowni, do której jeszcze wrócę, bo ma w tej sprawie znaczenie. 18 lutego 2014 roku, około godziny 20:50, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach odebrał od medyków informacje o zwłokach mężczyzny. W nocy na Facebooku, najprawdopodobniej na oficjalnym profilu Ruchu Autonomii Śląska, pojawił się następujący komunikat. Dotarła do nas wiadomość, że przed kilkoma godzinami odnaleziono ciało Dietera Przewdzinga, burmistrza Zdzieszowic. Okoliczności jego śmierci bada policja. Rano tę informację w rozmowie z PAP zastępczyni burmistrza Zdzieszowic, pani Sybilia Zimmerman, to potwierdziła, zastrzegając przy tym, że nie może nic więcej powiedzieć. Prokuratura Okręgowa w Opolu przejęła śledztwo. Dziś jest ponad dekadę później. Sprawcy brutalnego mordu jednak nie zidentyfikowano, mimo naprawdę szeroko zakrojonych, drobiazgowych działań. Tego dnia rancho otoczono kordonem policji w promieniu 400 metrów. Przeszukano je całe, a nawet okoliczne pola i las. W czynnościach wzięło udział kilkudziesięciu policjantów. Do akcji włączono psy tropiące. Przesłuchano potem blisko 250 świadków. O pomoc prawną zwrócono się nawet do Niemiec, na Ukrainę i Białoruś. Biegli sporządzili kilka opinii na temat śladów biologicznych i daktyloskopijnych zebranych na miejscu. W poszukiwaniu narzędzia zbrodni wypompowano nawet wodę ze stawu na posesji ofiary. Zgromadzono łącznie 26 tomów akt, a ostatni eksperyment procesowy przeprowadzono w grudniu 2017 roku. 4 miesiące później śledztwo jednak zamknięto wobec niewykrycia sprawcy, ale ujawniając kilka wcześniej objętych tajemnicą postępowania szczegółów, które światło dzienne ujrzały w programie 997. Liczono, że coś nowego w sprawie wypłynie. Jednak kluczowy dowód albo świadek się nie pojawił. I sprawcy brutalnego zabójstwa kontrowersyjnego burmistrza Zdzieszowic nie znaleziono. Co się w Krępnej pod Zdzieszowicami stało w przeddzień moich urodzin? I jaki to ma związek z książkami,
które pisze. Kto i dlaczego mógł chcieć burmistrza śmierci? I dlaczego Dieter Przewdzik był kontrowersyjny? Posłuchajcie dalej. Ale zanim odpowiem, skupmy się na ofierze, ponieważ to, jaki był zamordowany, może nam dać wskazówki co do tego, dlaczego mógł zginąć. Posłuchajcie. Wnioski, mam nadzieję, przyjdą wam same. Dieter Przewdzik urodził się 18 lutego 1944 roku we wsi Rozwadza obok Zdzieszowic na terenie ówczesnej prowincji śląskiej, która po III Powstaniu Śląskim w 1921 roku przypadła Niemcom. Po 1945 roku rodzice zamordowanego nie zdecydowali się na emigrację do RFN, nawet kiedy władze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej odebrały im, jako Niemcom, ich gospodarstwo. Nie zmienili także nazwiska, choć w tym czasie wielu Niemców na Opolszczyźnie tak właśnie postąpiło. Przewdzik skończył technikum, w latach 70. został członkiem ORMO i PZPR. Był też działaczem Ochotniczej Straży Pożarnej, a także aktywnie działał w środowisku mniejszości niemieckiej, do której jeszcze zresztą wrócę. Przynależność dla tego człowieka nie miała jednak większego znaczenia. Zapisywał się wszędzie, gdzie tylko mógł zrobić coś dobrego dla swojej małej ojczyzny, jak zwykł nazywać Zdzieszowice. Jesteśmy wszyscy jedną wielką rodziną, pamiętajcie. Nie ma Polaków, nie ma Niemców, nie ma Czechów, czy jeszcze Ukraińców. Umie każdy. Przyjaźń z Ukrainy dostaną miejsce jakieś do Niemiec wyjeżdżają, umie. Zobaczcie, ile mieszkań dają, ile ludzi umie z Ukrainy pracuje w tej chwili. I nie ma jakichś dzieleń ludzi na białych murzynów czy na czarnych. Jesteśmy wszyscy jednym społeczeństwem i o to nam chodzi. I żeby tak było, nie inaczej. Dieter Przewdzik w 1976 roku objął fotel naczelnika miasta i kierował Zdzieszowicami przez następne 38 lat. I to nieprzerwanie. A co warte podkreślenia, po 1989 roku 7 razy z rzędu wybierano go na fotel burmistrza i wygrywał zwykle już w pierwszej turze. A to chyba najlepiej świadczy o tym, jakim był tam gospodarzem. Mieszkańcy mówili o nim kanclerz Przewdzik, albo cieplej nasz Dieter. Bo burmistrz nie dzielił ludzi na partyjnych, solidarnościowych, Niemców, Polaków, Ślązaków, czy według wyznania, ale na porządnych i szuje, albo uczciwych w życiu i kanalie. Jak ktoś urodził się w 1944, powiedział kiedyś, we wsi Annengrund i do tego w niemieckiej rodzinie z nazwiskiem Przewdzik, to jak można go uznawać za prawdziwego Polaka? Miał rację, bo jego osoba mocno drażniła polskich nacjonalistów. Jego pochodzenie, aktywność oraz to, że określał siebie jako śląskiego Niemca. Pamiętajmy jednak, że mówimy o Opolszczyźnie. Tu mieszka 80% wszystkich Niemców w Polsce, których w naszym kraju jest łącznie zresztą około 150 000. Są najliczniejszą mniejszością narodową w Polsce i nie ma w tym nic dziwnego. Wynika to po prostu naturalnie z historii. Na terenie Krapkowickiego, gdzie leżą Zdzieszowice, odsetek mieszkańców deklarujących narodowość niemiecką wynosi blisko 20%. Ogółem co 10. mieszkaniec Opolszczyzny jest tej narodowości, chociaż tylko część formalnie ma polskie i niemieckie jednocześnie obywatelstwo. Należy przy tym pamiętać, że mówimy tu jednak jedynie o deklaracji w spisie powszechnym. Zresztą
Tak czy inaczej, mniejszość ta cieszy się tu przywilejami. Odnoszą się one głównie do nauczania po niemiecku dwujęzycznych nazw miejscowości lub uznaniu niemczyzny jako pomocniczego języka w urzędach. Działają tu też organizacje mniejszościowe finansowane przez rząd niemiecki albo niemieckie organizacje pozarządowe. A zgodnie z polskim prawem Komitet Wyborczy Mniejszości Niemieckiej nie ma bariery 5% progu głosów przy podziale mandatów w naszym parlamencie. Stąd zwykle w Sejmie RP zasiada i zasiadało kilku posłów, a w Senacie przynajmniej jeden senator. Ich posłów, a w Senacie senator. Również burmistrz Zdzieszowic kandydował z ramienia mniejszości niemieckiej w okręgu wyborczym obejmującym województwo opolskie do Senatu w 2001 roku oraz do Sejmu 6 lat później. W obu przypadkach jednak bez powodzenia. Wróćmy więc do Zdzieszowic, na których terenie działa od lat 30. koksownia. Wspomniałem, że jeszcze do niej wrócimy. Koksownia zbombardowana została przez samoloty 15. Floty Powietrznej Stanów Zjednoczonych w grudniu 1944 roku i ponownie uruchomiona w latach 50. Współcześnie zakład ten produkuje 40% zapotrzebowania krajowego na ten surowiec, a zatrudnienie tam znajduje 1500 osób z niespełna 15-tysięcznej gminy, czyli co 10. Tylko jaki koksownia ma związek z zabójstwem? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba zrozumieć i uznać, że Dieter Przewdzik, burmistrz Zdzieszowic, zrobił dla lokalnej społeczności naprawdę bardzo, bardzo dużo. Może nawet za dużo. Faktem jest, że to jemu gmina zawdzięcza przecież m.in. gazyfikację, telefonizację, budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wielu dróg i ich oświetlenia. I trudno tu tak naprawdę wymienić wszystkie zasługi zaradnego burmistrza. Nie ma na to czasu. I ważniejsze, żeby zrozumieć, jaką politykę prowadził. Politykę, która stawiała gminę na pierwszym miejscu, a to skutecznie przyciągało inwestorów. W Polsce i poza nią opowiadano o burmistrzu niewielkiego miasta na Śląsku Opolskim z gigantyczną koksownią, który zwalniał z podatków gruntowych, a nawet pomagał inwestorom w sprawach urzędowych. Zdzieszowice to moje hobby, mówił Przewdzik. Oddaję im 28 godzin na dobę. I taka postawa oraz skomunikowanie Zdzieszowic ze światem, najdłuższą autostradą w Polsce, sprawiło, że tylko pomiędzy rokiem 2000 a 2014 w Zdzieszowicach powstało 40 nowych zakładów i 2000 miejsc pracy. Nic zatem dziwnego, że już w latach 90. bezrobocie tam kształtowało się na poziomie poniżej 5%. 5% na tle kilkunastoprocentowego wtedy średniego bezrobocia w Polsce. W gminie bezrobocie zniknęło, ale potrzebna była siła robocza. Więc co zrobił zaradny samorządowiec? Sprowadził 150 obywateli Ukrainy do miasta. Za co zresztą w 2013 roku Państwowa Akademia Rolnicza w Połtawie na Ukrainie nadała burmistrzowi Zdzieszowic doktorat honoris causa. A on miał świadomość swojego ogromnego dorobku. A zarządzana przez niego przez dekady gmina była jedną z najbogatszych w Polsce do czasu. Bo niestety dla Zdzieszowic polski rząd w 2003 roku zmienił politykę fiskalną. A potem w 2010 roku zakłady koksownicze ze Zdzieszowic wykupił oddział
międzynarodowego przedsiębiorstwa ArcelorMittal z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. I to był cios w serce. Budżet gminy w jednym momencie zmniejszył się o 20 milionów złotych. To oznaczało utratę 1/4 jej rocznych dochodów. A Zdzieszowice to nie tylko przecież sama koksownia. W konsekwencji zmiany prawa kolejni przedsiębiorcy zaczęli stopniowo przenosić swoje siedziby. Wciąż działając oczywiście na terenie gminy, ale do kasy której już nie wpływało coraz więcej pieniędzy. Wpływało coraz mniej. I burmistrz Zdzieszowic zaczął otwarcie i publicznie krytykować taką politykę. Autonomia gospodarcza, podkreślcie grubym, tłustym drukiem. Żadne polityczne, żadne odłączenia od Polski. Szewdzik przekonywał, że w ten sposób miliony złotych są transferowane poza jego gminę, głównie zresztą do Warszawy. Burmistrz uznał, że lekarstwem na to jest tworzenie autonomii ekonomicznej, która objęłaby cały Śląsk. Na łamach Nowej Trybuny Opolskiej przyznał się do prowadzenia nawet rozmów z politykami i samorządowcami na temat ekonomicznego wydzielenia Śląski od Polski. Zresztą posłuchajcie i sami ocencie. Dlaczego myślę o autonomii? Jest to jedyne wyjście dla Śląska. Jedyne, bo to, co z nas zrobiono, to jak się Śląsk rozkrada, nigdy Śląsk nie był tak rozkradany, jak w chwili obecnej jest rozkradany. A to, że decyduje o nas tylko Warszawa jedna i wszystko do Warszawy płynie, Warszawa nas tak grabi, że to jest niedopuszczalne. Słyszałem różne odgłosy, że już Małopolska, Wielkopolska również myślą o autonomii. I daj im, Panie Boże, aby się udało, żebyśmy wszyscy się wzięli i zrobili porządek. Na wzór weźmy tutaj niemieckie republiki, gdzie mamy Bawarię, mamy Saksonię, mamy wszystkie landy, gdzie wszyscy żyją wspólnie, szczęśliwie z swoimi mieszkańcami. Cały Śląsk jest rozkradziony, rozsprzedany. Wszystkie przedsiębiorstwa kluczowe, które mamy na Śląsku, są w obcym kapitale, są przyjęte. Jesteśmy tonącym okrętem, jak to stwierdziła gazeta Krapkowicka, taka jest prawda. I tu się nie da ukryć i to musimy zmienić i to zawczasu. Dlatego nawet chcę taką odezwę w tej chwili zrobić dla naszych wszystkich posłów całej ziemi śląskiej, do wszystkich senatorów, żeby w końcu przestali, wystąpili i wycofali ustawy z 2003 roku, gdzie przedsiębiorcy mogą meldować się gdzie chcą w państwie, a przede wszystkim meldują się w Warszawie, bo są raz na 3 lata kontrolowani, nie inaczej, a to im odpowiada. Po jego apelu kilka samorządów województwa opolskiego i śląskiego przyjęło uchwały popierające ideę autonomii regionu, ekonomicznej autonomii regionu. I chociaż Dieter Przewdzik mówił wprost o autonomii ekonomicznej, to taki postulat w ustach działacza mniejszości niemieckiej z Opolszczyzny zadziałał na niektóre środowiska jak płachta na byka. I to przysporzyło burmistrzowi Zdzieszowic kolejnych przeciwników, których przecież i tak miał, będąc od tylu lat postacią znaną w środowisku samorządowców, znaną z determinacji, z charyzmy i pracowitości. Zbierałem na odbudowę Warszawy złoty 50, złotówkę. Gdzieśmy byli biedni na wsi w tych latach, których ja mówię 58, że do szkoły chodziłem. Jakie to były lata? Gdzie były pieniądze? I na odbudowę Warszawy wszyscy cieszyliśmy, że będzie piękna Warszawa. I co nam Warszawa dzisiaj daje? Tak nam się odwdzięczna, że żebracie nas, rozkrada. To jest Warszawa i tu pan by się dziwił, że mnie chodzi o autonomię. To jest wprost, musi być, nie mamy innego wyjścia. I zawczasu zacznijmy to. A Warszawa niech sobie zrobi księstwo warszawskie i niech se rządzi w tym księstwie warszawskim. My im nie będziemy przeszkadzać. Warto dodać, że przeciwnicy pojawili się też wśród jego wyborców, Polaków, Ślązaków i nawet w środowisku mniejszości niemieckiej. Bo nie wszystkim podobało się, że aktywny burmistrz Zdzieszowic robi z wszystkich Niemców, z wszystkich mieszkańców gminy i Opolszczyznów Niemców. Dowodzi to najlepiej rozmowa przeprowadzona rankiem w dniu zabójstwa z sąsiadami burmistrza z Krępnej, którzy naciskali, żeby
Tu cytat. Tego nie robił. Koniec cytatu. O co chodziło? O tym zaraz, bo to istotne. Istotne, bo postulaty autonomii gospodarczej Przewdzinga były zbieżne z tym, co od lat lobbuje mocno kontrowersyjny ruch autonomii Śląska z siedzibą w Katowicach. Stowarzyszenie to od 1990 roku postuluje o status Śląska na wzór Katalonii w Hiszpanii, czy też Bawarii albo innych krajów związkowych z Niemiec, lub precyzyjniej, zgodnie z tradycją przedwojennego województwa śląskiego, które przed 1939 rokiem w polityce zagranicznej i wojskowości podlegało wprawdzie Warszawie, ale miało własny sejm i przede wszystkim tak zwany skarb śląski. To do niego w całości trafiały dochody z podatków pobieranych na jego terenie, na terenie przedwojennego Śląska. I o takim rozwiązaniu zaczął mówić wprost, publicznie burmistrz. Wiem, że znajdą się osoby, mówił, które będą próbowały przykleić mi gębę oszołoma, próbującego przyłączyć Śląsk do Niemiec. Otóż nie. Chodzi mi tylko o to, żeby pieniądze zostały tu, na miejscu, a nie były transferowane do Warszawy. Faktycznie Dieter Przewdzik się nie pomylił. W sierpniu 2013 roku, po kilku wywiadach w prasie o burmistrzu Zdzieszowic chcącym autonomii Śląska, zrobiło się w Polsce głośno. Jesienią 2013 roku działacze Prawa i Sprawiedliwości wspólnie z Ligą Ochrony Suwerenności, czyli obecnym ruchem patriotycznym, zorganizowali nawet kilka manifestacji pod urzędem gminy w Zdzieszowicach. Burmistrzowi zarzucano separatyzm i żądano jego dymisji oraz oczywiście ukarania za nawoływanie do oderwania Śląska od Polski. Burmistrz oczywiście zaprzecza. Jest Polska. Otwieram zgromadzenie. Witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą pikietę zorganizowaną przez opolskie struktury Prawa i Sprawiedliwości oraz kluby Gazety Polskiej. Wręczymy dziś burmistrzowi Zdzieszowic, panu Dieterowi Przewdzingowi, petycję wzywającą go do rezygnacji z urzędu w związku z jego wystąpieniami o charakterze antypolskim i antypaństwowym, wzywającymi do separatystycznej idei autonomii ziemi śląskiej. Burmistrz tłumaczył cierpliwie, że chce tylko autonomii, ale po to, żeby Śląsk przestał być wyprzedawany i rozgrabiany. Wyjaśniał, że ta autonomia ma być autonomią ekonomiczną, co oznacza pozostawienie pieniędzy tam, gdzie je wypracowano. Wszystko jednak na nic. W grudniu 2013 roku poseł Prawa i Sprawiedliwości z Opolszczyzny złożył zawiadomienie do prokuratury na niemiaszka, jak go wtedy zaczęto nazywać. Jak wtedy zaczęto nazywać Dietera Przewdzinga. Przewdzik wprawdzie tłumaczył, że przecież przeżył Gierka, Kanie Jaruzelskiego, Wałęsę i Kwaśniewskiego oraz 10 opolskich wojewodów. Ale teraz pojawiły się też groźby i burmistrz już nie krył, że obawia się o swoje życie. Pod koniec lutego 2014 roku, tego feralnego lutego, miało dojść do podpisania porozumienia w sprawie tak zwanej deklaracji śląskiej o współdziałaniu z ruchem autonomii Śląska na rzecz autonomii ekonomicznej Śląska. A w tamtym czasie narodowość śląską w Polsce deklarowało blisko 1 milion obywateli. 1 milion oznacza dość poważną siłę polityczną. Charyzmatyczny burmistrz mógł przekonywać kolejnych Ślązaków do swoich postulatów. Nie przekonał. I dziś liczba Ślązaków
według deklaracji zmniejszyła się o około połowę. W dniu zabójstwa do godziny 15 burmistrz był w pracy. Odwiedził księdza po pracy w sprawie mszy w intencji urodzin. Około 18 przyjechał do swojej posiadłości, przywożąc drewno na opał na przyczepce. Ludzie szeptali, że jego gospodarstwo, jego rancho Canada skrywa bogactwo. A było to ich rodzinne gospodarstwo, jakie odebrano im za to, że byli Niemcami, niechcącymi wyjechać do Reichu, którzy twierdzili, że to tutaj jest ich Heimat, czyli mała ojczyzna. Burmistrz odkupił je pod koniec lat 80., zrujnowane, wraz z kilkoma hektarami i doprowadził do porządku. Tego dnia przygotowywał się do organizacji swoich 70. urodzin. Był w domu sam i czekał na przyjaciela z Katowic. Następnego dnia mieli jechać do Poznania. O 18:38 wykonał telefon do znajomego z Tarnowa Opolskiego. Pytał o muzyka, który mógłby zagrać na jego przyjęciu. Znajomy w tej sprawie oddzwonił już 12 minut później, ale Przewdzik już nie odebrał. Nie odebrał też o 19:12, a potem nie otworzył też przybyłemu na miejsce około godziny 20 przyjacielowi z Katowic, który potem zeznał śledczym na protokół. Wyszedłem z auta i zapukałem mocno do okna. Chciałem, żeby Dieter wyszedł na zewnątrz. Potem wróciłem do samochodu po telefon i moje rzeczy. Podszedłem do drzwi, nacisnąłem klamkę. Wtedy ujrzałem ślady krwi. W ganku, na posadzce, widać było pojedyncze krople. Zaniepokojony kolega z Katowic wszedł do domu i zastał Dietera Przewdzinga w agonii, w kałuży krwi, leżącego na podłodze z koszulką przy szyi. Przyjaciel burmistrza wezwał natychmiast ambulans. Dyspozytor polecił prowadzić resuscytację, ale przy pierwszym wdechu powietrze ze świstem ulatywało z przeciętej tchawicy. Dieter Przewdzik zmarł, nim dotarła pomoc. Potem wezwano policję. Nie było śladów włamania. To oznacza, że Dieter Przewdzik wpuścił zabójcę do domu. Możliwe, że go znał. Mógł jednak też myśleć, że otwiera znajomemu z Katowic. Tak czy inaczej napastnik uderzył burmistrza kilka razy tempo krawędzistym narzędziem w tył głowy. To oznacza, że napadnięty mógł stać do zabójcy tyłem. Pewne jest, że był zaskoczony. Sprawca następnie zaciągnął ofiarę w głąb domu, ułożył na podłodze brzuchem do ziemi. Potem stanął nad nim, podciągnął głowę za włosy i ostrym narzędziem podciął gardło. Jednym, zdecydowanym i fachowym ruchem. A potem zabrał użyte narzędzia i znikł na zawsze. 99% zabezpieczonych na miejscu śladów biologicznych i daktyloskopijnych zidentyfikowano. 99% poza jednym odciskiem palca i śladem biologicznym. To, kto je zostawił, jest wciąż tajemnicą. Wiadomo, że burmistrz nie walczył, nie bronił się, a jedynie usiłował po wszystkim zatamować krwotok koszulką. Bezskutecznie. Zmarł na skutek wstrząsu krwotocznego z przeciętnymi tętnicami. Ranę zadano w sposób fachowy, a to oznacza, że sprawca mógł działać na zlecenie. Tylko czyje? Bo przecież burmistrz miał
naprawdę wielu wrogów. Dlatego w śledztwie na czynniki pierwsze rozebrano relacje rodzinne burmistrza. Relacje rodzinne, kontakty towarzyskie i biznesowe oraz aktywność polityczną ofiary. Świadków przesłuchiwano z użyciem wariografu, niektórych kilkakrotnie. Zabezpieczono i zbadano ubrania przyjaciela, który znalazł konającego burmistrza. Sporządzono nawet badanie fonoskopijne z jego rozmowy telefonicznej z dyspozytorem medycznym. Konieczna była pewność, czy połączenie wykonano rzeczywiście z miejsca zbrodni oraz czy w tle nie słychać jakichś innych osób trzecich. Przeprowadzono też wizję lokalną, aby to zweryfikować. Sprawdzano nawet alibi tego człowieka na czas zbrodni. Na szczęście było ono nie do podważenia. W drodze z Katowic Jędrzeja A., znanego na Śląsku przedsiębiorcę z branży telekomunikacyjnej, kontrolował patrol ruchu drogowego. Zanim jednak przyjaciel Dietera Przewdzinga stał się kluczowym świadkiem, był głównym podejrzanym, co zresztą skończyło się w końcu skargą. Plan śledztwa zakładał 3 główne motywy zabójstwa: rabunkowy, polityczny albo mord dokonany przez seryjnego zabójcę. Jeśli chodzi o motyw rabunkowy, wykluczono go po ustaleniu, że zabójca najprawdopodobniej nic z domu ofiary nie zabrał. Nie zginęły bowiem pieniądze ani legalnie posiadana przez burmistrza broń palna. Kilka dni później jednak w okolicy nieustalony sprawca zabił 2 starszych ludzi w dość podobny sposób i w podobnych okolicznościach, a zatem założono możliwy związek tych 2 spraw. Nie jest wykluczone, że Przewdzik został zabity podczas próby włamania, ale nie ma na to dowodów. Sposób działania sprawcy wskazuje na determinację i celowość, a to sugeruje egzekucję, a nie przypadkowe zabójstwo. Pozostaje zatem hipoteza o mordzie politycznym albo z zemsty, czy też z wyrównania za rachunków. Tym bardziej, że burmistrz faktycznie zaczął przeszkadzać nie tylko politykom na szczeblu samorządowym, ale także już ogólnokrajowym i po obu stronach sceny. Nie tylko z prawej. Jego działalność przeszkadzała grupom wpływowych ludzi robiących duże interesy na Śląsku. Nie było też tajemnicą, że burmistrz pożyczał ludziom znaczne sumy. Przesłuchiwani wskazywali również na utrzymywanie nie do końca jasnych relacji z obywatelami Ukrainy oraz Białorusi. Oczywiście prokuratura badała te wątki, zwracając się w tej sprawie do swoich odpowiedników w tych krajach oraz w Niemczech, ale nie wiadomo, czy sprawdzono wszystkich dłużników. Nie jest też jasne, czy sam Przewdzik nie miał kogoś długu, a wątek nierozliczenia się za jakieś wykonane przez tajemniczego cudzoziemca prace jest dość prawdopodobny. Na mieście mówi się nawet o zleceniodawcy z Ukrainy i mordercy z Niemiec oraz, że, cytuję, szwindle z rezunami tak się właśnie kończą. Taka teza jest jednak tak samo prawdopodobna jak to, że mordercą jest na przykład jakiś prawdziwy Polak, patriota. Zresztą tak samo prawdopodobna jak to, że zabić mógł też prawdziwy Niemiec. Wszystko to tylko spekulacje. Brak na to dowodów. Ale ich brak też może coś wskazywać. Mówi się przecież, że zbrodni doskonałej nie ma.
ale zbyt często jest ona skutkiem działania służb specjalnych. Nie da się przecież ukryć, że burmistrz miał zwolenników i miał charyzmę, a to stwarzało już potencjalne zagrożenie dla władz, na przykład w Warszawie. Wiele też wskazuje, że śmierć tego człowieka oraz sposób, w jaki skończył życie, mogło wpłynąć na przykład pogorszenie się i tak zresztą trudnych stosunków polsko-niemieckich. To od wielu lat leży i leżało w interesie między innymi na przykład ewentualnych mocodawców tej zbrodni z Moskwy. Tym bardziej, że wielu zwraca uwagę na fakt, że Przewdźing był tak długo w lokalnej polityce, ponieważ był przez kogoś kryty. Kogo? Dlaczego? Nie wiem. Ale wiem, że wszystko, o czym przed chwilą wam opowiedziałem, ma związek z moją najnowszą powieścią kryminalną, której publikację zaplanowałem na rok 2025. Sprawa zabójstwa Dietera Przewdzinga jest jednym z faktów, na jakich oparłem jej fabułę, a więcej na ten temat opowiem niebawem na live'ie, na który już teraz wszystkich gorąco zapraszam. Opowiem też na pytania uczestników tego spotkania. Zapraszam do subskrybowania tego kanału. W ten sposób będziecie na bieżąco i nic wam nie ucieknie, nic nowego, co u mnie się dzieje. Zapraszam was oczywiście do komentowania, zadawania pytań. Jeśli wam się podobał ten odcinek notatnika autora, zostawcie mi łapkę w górę. Albo udostępnijcie to nagranie innym. Niech wiedzą. To mi buduje zasięgi i tak mnie wspieracie. Dzięki czemu mogę nadal tworzyć swoje podcasty, filmy i książki. Pisać swoje kryminały. Dlatego dziękuję wam za obecność w świecie moich książek. W moim świecie. Śmierć tego człowieka wstrząsnęła Polską i regionem. W pogrzebie Dietera Przewdzinga wzięło udział tysiące ludzi. Żegnano go z honorami. Ale to nie zmieniło faktu, że śląska odrębność wciąż nie jest rozumiana właściwie. W świadomości wielu Ślązaków dawno temu reszta Polski pozbawiła ten wielokulturowy region godności. Postanowiłem to wszystko wykorzystać jako interesujące tło i miejsce akcji mojej książki. Mam nadzieję, że wam się ona spodoba. Dziś w sprawie tego zabójstwa jasne jest tylko jedno. Kontrowersyjnego burmistrza Zdzieszowic mógł zabić tak naprawdę każdy. Ale czy kiedykolwiek dowiemy się, kto to zrobił? Może. Jeszcze jest na to sporo czasu, bo sprawa przedawni się dopiero w 2044 roku. W dzień przed moimi 65 urodzinami. Tu, na Opolszczyźnie, niektórzy mówią na ten dzień Geburtstag. Ja od jakiegoś czasu urodzin już nie obchodzę. W podcaście wykorzystałem fragmenty wypowiedzi zamordowanego na prawach cytatu z serwisów opole24.pl, radiopark.fm oraz YouTube. Na koniec prośba do wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje na ten temat. Piszcie, komentujcie. Może to, co napiszecie, skłoni mnie do tego, aby nieco zmienić fabułę mojej książki. A może z waszego komentarza wyniknie jeszcze coś innego. Dziękuję za uwagę. Głosu we fragmencie tego podcastu użyczyła mi żona Sabina Sowa.